guys, travel with me on my channel. Dziś chciałabym opowiedzieć o wiosce, o długiej i niezwykłej historii, o Imber w hrabstwie Wiltshire. Ślady osadnictwa w tym miejscu sięgają roku 967. Wioska została wymieniona w Domesday Book z 1086 roku jako niewielka osada składająca się z 7 gospodarstw domowych i około 50 mieszkańców. Przez kolejne stulecia liczba ludności stopniowo rosła. W XIV wieku mieszkało tam około 250 osób, a największą liczbę mieszkańców, 440, odnotowano w 1851 roku. Przez pokolenia życie w Imber koncentrowało się wokół rolnictwa. Większość mieszkańców pracowała na roli, a inni wykonywali zawody wspierające życie wsi, takie jak kowalstwo, stolarstwo czy inne niezbędne rzemiosła. Była to spokojna, zżyta społeczność wiejska. Jednak do 1931 roku liczba mieszkańców spadła do zaledwie 152 osób. Wielu wyjechało w poszukiwaniu pracy do rozwijających się miast, a inni stracili swoje domy w wyniku stopniowego wykupu ziemi przez Ministerstwo Obrony. Czytając lokalną książkę historyczną o Imber, szczególnie urzekły mnie drobne osobiste historie z życia wioski w czasach wiktoriańskich. Jedna z nich dotyczyła zewnętrznych toalet, tak zwanych wychodków. Były one utrzymywane w czystości i pełniły ważną funkcję, dostarczając nawozu do wiejskich ogródków. Jeśli ktoś potrzebował nowej drewnianej deski sedesowej, wzywał miejscowego stolarza. Prosił on właściciela, by usiadł na kawałku drewna, a następnie odrysowywał kształt jego pośladków, tworząc idealnie dopasowaną deskę na miarę. To drobny szczegół, ale pokazuje ludzką stronę życia w tamtych czasach. Innym fascynującym elementem historii byli budowniczowie stawów rosowych. W suchych rejonach hodowcy owiec polegali na takich zbiornikach, aby zapewnić wodę swoim stadom. Budowniczowie stawów rosowych byli wykwalifikowanymi robotnikami. Kopali ręcznie duże, ośmiostopowe zagłębienia, które następnie wykładali gliną, słomą i wapnem, aby zatrzymywały wodę. Była to niezwykle ciężka praca. Wykopanie jednego stawu mogło trwać około 4 tygodni. Ludzie ci przemieszczali się z miejsca na miejsce, pracując jesienią i zimą, a latem wracali do zwykłych prac rolnych. Wraz z pojawieniem się pomp wodnych napędzanych wiatrem, zawód ten stopniowo zanikł. Ostatni taki staw w Wiltshire zbudowano w 1938 roku, niedaleko Imber. Najbardziej dramatyczny rozdział w historii wioski nastąpił jednak podczas II wojny światowej. Od 1890 roku Ministerstwo Obrony stopniowo wykupywało ziemię wokół Imber, wynajmując domy mieszkańcom. Wieśniacy nie obawiali się eksmisji i wierzyli, że ich domy są bezpieczne. Jednak w listopadzie 1943 roku, gdy wojska amerykańskie przygotowywały się w Anglii do lądowania w Normandii, zdecydowano, że potrzebne są nowe tereny szkoleniowe. Wybrano właśnie Imber. 150 pozostałych mieszkańców otrzymało zaledwie 47 dni na opuszczenie swoich domów. Większość z nich urodziła się w tej wiosce i nigdy wcześniej nie mieszkała gdzie indziej. Powiedziano im, że to poświęcenie jest częścią wysiłku wojennego i że po zakończeniu wojny będą mogli wrócić. Trudno wyobrazić sobie szok i rozpacz związany z koniecznością opuszczenia domu, sąsiadów i wszystkiego, co znało się przez całe życie, zwłaszcza w czasie, gdy kraj już cierpiał z powodu wojny. Jedna z historii szczególnie oddaje ten dramat. Wiejski kowal Albert Nash był tak zdruzgotany, że znaleziono go pochylonego nad kowadłem, płaczącego jak dziecko. W ciągu miesiąca od opuszczenia Imber zmarł.
W jego akcie zgonu zapisano, że przyczyną śmierci było pęknięte serce. Na szczęście pozwolono mu spocząć na cmentarzu przy kościele świętego Idziego. Podobnych tragicznych historii było więcej. Mimo smutku mieszkańcy opuścili wioskę spokojnie, wierząc, że postępują patriotycznie. Po wojnie spodziewali się powrotu, jednak zgody nigdy nie otrzymali. W latach 60. i 70. dawni mieszkańcy nadal walczyli o prawo powrotu. Twierdzili, że złożono im obietnicę. Ministerstwo zaprzeczało, twierdząc, że ziemia zostanie zwrócona tylko wtedy, gdy przestanie być potrzebna do celów wojskowych. Organizowano protesty. W 1961 roku około 2000 osób przedarło się przez zabezpieczenia, by wesprzeć dawnych mieszkańców. Jednak Ministerstwo Obrony utrzymywało, że położenie Imbir w obrębie poligonu Salisbury Plain czyni je zbyt niebezpiecznym dla cywilów. Sąd wydał zakazy wstępu i ostatecznie mieszkańcy musieli pogodzić się z porażką. Imber stało się wioską widmem. Z czasem wiele oryginalnych domów popadło w ruinę i zostało zburzonych. W ich miejscu wojsko wybudowało puste konstrukcje przypominające domy, wykorzystywane do ćwiczeń wojskowych. Bez okien i mediów wyglądają jak wioska, ale nie mają już jej ducha. Obecnie publiczność może sporadycznie odwiedzać kościół świętego Idziego i spacerować po ulicach wioski, jednak budynki pozostają zamknięte. W grudniu 2022 roku odbył się prawdopodobnie ostatni pochówek w Imber. Kelvin Nash, znany jako Ray, urodził się i został ochrzczony w tej wiosce. Choć niewiele pamiętał z wczesnego dzieciństwa, zawsze czuł więź z miejscem swojego urodzenia. Pragnął zostać pochowany obok ojca, który zmarł, gdy Kelvin miał zaledwie rok. Kelvin był stryjecznym wnukiem Alberta Nasha, kowala, który zmarł z powodu pękniętego serca. W wieku 87 lat został pochowany na cmentarzu przy kościele świętego Idziego, a kondukt pogrzebowy był eskortowany przez wojsko. Uważa się, że był to ostatni pogrzeb w historii Imber, ponieważ wszyscy dawni mieszkańcy już zmarli. Biorąc pod uwagę nagłe opuszczenie wioski po wielu stuleciach zamieszkania, nie dziwi fakt, że narosło wokół niej wiele opowieści o duchach i dziwnych zjawiskach. Nawet przy ograniczonym dostępie ludzie mówią o ciężkiej, smutnej i niepokojącej atmosferze tego miejsca. Imber to coś więcej niż opuszczona wioska. To historia wspólnoty, straty, lojalności i pamięci. Przypomina nam, że wojna zmienia nie tylko granice państw, ale także małe, ciche miejsca i zwykłe ludzkie życia. I być może dlatego nawet dziś Imber wciąż wydaje się żywe w swojej ciszy. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was opowieść o Imber. Ja o tym miejscu usłyszałam od znajomych, Toma i Christine, którzy od lat biorą czynny udział w życiu wioski przez te kilka dni w roku, kiedy jest otwarta dla publiczności. Oboje pojawiają się na tym filmiku. Jeżeli chcecie odwiedzić to tajemnicze miejsce, sprawdźcie proszę na ich stronie, które dni są otwarte dla zwiedzających, jako że tych dni jest dosłownie kilka w ciągu całego roku. Ja się z Wami już dzisiaj pożegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!